Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o tym, jak Białoruś inwigiluje i atakuje Polskę. O brutalnym pobiciu szefa Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim Jana Malickiego. O wielokrotnych atakach na to studium ze strony białoruskiej. O tym, czy Białoruś może być wolna za naszego życia. Jakie błędy Polska popełniła w ostatnich latach wobec Białorusi, powodując, że ona tak mocno weszła w sferę rosyjskich wpływów. Przeanalizujemy i opowiemy o tym wszystkim dzisiaj, również o tym okropnym, brutalnym wydarzeniu, które miało miejsce niedawno w Warszawie. Zanim zacznę rozmowę, serdeczne podziękowania dla wszystkich patronów. To Państwo wspieracie ten program, to dzięki Wam jest on niezależny. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny znawca spraw wschodu. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę opowiedzieć, co się zdarzyło z panem kilkanaście już dni temu. 19 grudnia. 19, to już tyle, to więcej niż kilkanaście. To jest prawie miesiąc. To prawie miesiąc. 19 grudnia, no jak pan redaktor się domyśla, to dzień ważny dla mnie będzie, więc prawdopodobnie zapamiętam tę datę. 19 grudnia były zaplanowane dwa ważne wydarzenia, a potem okazało się, że jest jeszcze trzecie dla mnie ważne. Dwa pierwsze były takie, że najpierw było zwyczajem uniwersyteckim spotkanie wigilijne Studium Europy Wschodniej z pracownikami, wykładowcami, najbliższymi przyjaciółmi, gośćmi Studium Europy Wschodniej. Wiem, że te starodawne zwyczaje we współczesnej Polsce już odchodzą, ale ponieważ ja sam jestem starodawny i nawet świadomie trochę podtrzymuję ten konserwatyzm zachowań, więc nieodmiennie to robię. To było w godzinach 16, mniej więcej 18:15. Było około 80, może 100 osób w Pałacu Potockich, gdzie mamy swoją główną siedzibę Pałacu Potockich, czyli tym obok ostatni pałac Uniwersytetu Warszawskiego, tuż obok kościoła Wizytek, który, dodajmy, jest historycznym kościołem uniwersyteckim. Pierwszym naszym kościołem uniwersyteckim, w którym notabene w ramach tej walki o zachowanie ciągłości Studium Europy Wschodniej regularnie zamawia mszę za różnych wielkich naszych poprzedników, dla uczczenia właśnie wielkich naszych poprzedników. Zatem tam było spotkanie wigilijne, ono się odbyło, a drugie spotkanie z góry zaplanowane to było o 18:30 w restauracji przy Browarnej, gdzie było zamknięta narada kierownictwa studium, 5-osobowe spotkanie na temat roku 25, ponieważ on jest dla nas bardzo ważny. Będzie 35-lecie studium, jubileusz. Ja planowałem obchodzić go w 2000 roku na 30-lecie. W 90 roku zostaliśmy założeni formalnie. Chociaż jak pan akurat wie, te korzenie studium są głębsze i dalsze, ale formalnie decyzją Senatu Uniwersytetu 5 grudnia 90 roku. No ale był COVID, potem była wojna i ciągle się odwlekało. Najpierw z powodu niemożności pandemii, potem wojna. My mamy tak bliską współpracę z Ukrainą, że ja najpierw uznałem, że nie można robić jubileuszu bez tych naszych gości ukraińskich.
a w pewnym sensie, że nawet nie wypada, skoro oni nie mogą przyjechać. A No, ale już powiedzmy może o jestem tym, co się zdeterminowany. zdarzyło, co się Robimy zdarzyło i to było potem. temat główny. Spotkanie na temat jubileuszu 35-lecia oraz jubileuszu 100-lecia Instytutu Wschodniego, przedwojennego. Ja pozwolę sobie to powiedzieć, bo to może mieć wszystko razem znaczenie. 35 A najpierw lat powiedzmy, dlaczego studium. to jest ważne, bo co się wydarzyło, potem chętnie porozmawiamy Dobrze. o tym, co było. Spotkanie trwało, jak już teraz jestem w stanie dokładnie obliczyć, również z pomocą kolegów, 3 godziny 40 minut. Mniej więcej o godzinie 22:13-15 wszyscy kolejno się rozeszliśmy. Ja byłem ostatni, bo jeszcze żegnałem panią profesor, jedyną kobietę w tym gronie i przypomniałem, przestraszywszy się, co by mój świętej pamięci ojciec powiedział, uznałem, że nie mogę zostawić samej. Poczekałem. Około 22:15 poszedłem w kierunku ulicy Oboźnej, gdzie był samochód, do którego miałem wsiąść. No i zacznę może od końca. Nie żeby dramatyzować, ale zacznę od końca. Tak. Odzyskałem przytomność na noszach karetki pogotowia o godzinie 22:41. Dlaczego tak dokładnie wiem? Dlatego, że w tej samej chwili zadzwonił telefon, dzwonił kierownik administracji studium, do którego samochodu miałem wsiąść. Stąd to pamiętam. Został pan bardzo brutalnie pobity, najprawdopodobniej przez ludzi ze wschodu. Rozumiem, że ciągle nie wiemy, kim oni byli, ale jest bardzo dużo domysłów i jest to bardzo prawdopodobne, że to były służby, ludzie związani czy nasłani przez służby białoruskie. Jest duża dyskusja właśnie, kto to zrobił. Najmniej kompetentny tutaj ja jestem w tej sprawie, dlatego że od chwili, kiedy odpowiedziałem policjantom, czy rzekomym policjantom na ich pytanie imię i nazwisko, do chwili obudzenia się na noszach karetki mam czarną dziurę. Tak. Nic pan kompletnie nie pamiętam. Szedł pan i nagle ktoś wyszedł z krzaków, zapytał Wyszedł pana o imię, tam jest nazwisko, po taki- czym poczuł pan, stracił pan przytomność. Jest jedna z 3 ścieżek w Parku Kazimierzowskim. Mówimy o Parku Kazimierzowskim dla naszych słuchaczy z całej Polski, a może pewnie i szerzej. Mówimy o parku ciągnącym się między Pałacem Rektorskim Uniwersytetu Warszawskiego, nazywa się Pałac Kazimierzowski, a ulicą Browarną, czyli absolutne centrum Warszawy. Ja szedłem jedną z 3 ścieżek właśnie od tej restauracji ku ulicy Oboźnej 7, to jest naprzeciw bocznej bramy uniwersytetu. Tam po drodze, po obu bokach tej ścieżki są takie kępy krzewów, cisy, jeśli dobrze oceniam. No i tam wyszło 2 ludzi w mundurach policyjnych. I ja, no i zgubiły mi, jak jedno można uznać za żart, że zgubiła mnie grzeczność, bo gdybym poszedł z kolegami, to przecież grupy by nikt nie zaatakował. Zamiast czekać grzecznie, żeby odprowadzić kobietę. A drugie, zgubiła mnie podejście państwowo-twórcze, ponieważ jak zobaczyłem mundury, normalnie bym przeprosił, przyspieszył kroku. Zobaczyłem mundury i ja odruchowo uznałem, że policja ma prawo wychodzić skąd zechce, kiedy zechce i pytać, co zechce. No i odpowiedziałem. Stąd podejrzenie, że nie był to po prostu napad na pana rabunkowy, bo jak wiem, nic panu nie Tak, zginęło. ponieważ głębsza analiza językowa wykazała, że tam są ślady naleciałości wschodnich. Poczynając od tego, że mnie zapytano, przepraszam, ja to już mówiłem i nawet w wywiadzie, ale jak słusznie uznaliśmy, są różne kręgi słuchaczy, więc może jest sens. Zapytano mnie, jak pan nazywa się. Polak, jak wiemy obaj, z maturą, a nawet i bez matury, zapytałby, jak pan się nazywa. Ja odpowiedziałem, jak się nazywam i usłyszałem, i to jeszcze bardziej znaczące, usłyszałem ok. W Polsce nikt nie powie ok,
ok. Ludzie mojego pokolenia, a nawet i pokolenia pana redaktora powiedzą ok. Nasze dzieci powiedzą oki. Ok się mówi tylko na wschodzie. A teraz musimy tym z państwa, tym niewielu z państwa, którzy nie wiedzą, czym zajmował się pan, czym zajmuje się Dalej cały czas będę pan, się zajmował. w dużej mierze wspiera pan wolnych Białorusinów, pomaga ludziom, którzy są ścigani przez reżim i ściąga ich tutaj do Polski. I jakby stąd dlatego uznajemy, że to jest tak ważny temat, nie tylko z powodu pańskiej osobistej, no może tragedii kłopotu dużego, tak? Nie tragedii, żyję. Ale dlatego też Bólu, co za tym to nie jest tak. przyjemne, nie było przyjemne, ale żyję. Dlaczego, jak pan to interpretuje? Jakby co służby białoruskie, przyjmujemy takie założenie, chciały nam powiedzieć, chciały panu powiedzieć, jaki sygnał chciały wysłać? Ja nie chciałbym interpretować. Byłoby mi to bardzo niewygodne, ponieważ nie skończyło się śledztwo. Ja jedynie oparłbym się... dodatkowo, z powodu tej utraty pamięci jestem tu stosunkowo niekompetentny w tym najważniejszym momencie. Ja bym raczej skomentował, czy skrócił bardzo szerokie komentarze, jakie się pojawiły w mediach, w tym w znacznej części ludzi specjalizujących się w tematyce. Mianowicie dosyć powszechnie, w kolosalnej większości, uznano, że to był atak jakichś służb białoruskich, zakładając to, co pan powiedział, że studium i ja osobiście jesteśmy od lat zaangażowani w pomoc dla Białorusinów polityczną. Chodzi o program imienia Konstantego Kalinowskiego, program rządu polskiego, założony w 2006 roku po demonstracjach w Mińsku, kiedy Aleksander Milinkiewicz był kandydatem Sił Demokratycznych. Tam wtedy zaczęto po raz pierwszy pałować w publicznym miejscu uczestników, a potem wyrzucać ze studiów. I on zaapelował, żeby Polska pomogła. Utworzony został wielki program rządowy. Program trwa do tej pory, 18 lat. Stale przyjmujemy ludzi, którzy albo zostali relegowani ze studiów, albo czasami z przyczyn politycznych, typu, że był zamknięty, skazany, albo siedział pod jakimiś pretekstami, nie przyjmują go na studia. No i ja takich przyjmuję na studia. Dostają stypendia, są skierowani do różnych uczelni, zależnie od wyboru, kompetencji wynikających z matury i tak dalej, i tak dalej. Tych ludzi jest już bardzo To już dużo, tysiące. przeszło przez pańską To już uczelnię. tysiące, to już są tysiące w tej chwili. No wystarczy powiedzieć, że w latach 2006 do sierpnia 2008 przyjęliśmy na studia 1009 osób, a w roku od września 2020 do 2021 drugie 1000. Więc to był skok niesamowity i skala pomocy niesamowita. Jest to największy program w Europie w ogóle. Finansowany Podkreślmy jest to przez polski przez rząd, rząd przez różne polski. polskie rządy, to przyznajmy. Przez oddajmy kolejne honory różne wszystkim polskie rządom, rządy. Ja tu jestem że to się dzieje ogromny, cały pełen czas. I uznania. bardzo dobrze. Ówczesny premier zdecydował umieścić to przy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Potrzebna była instytucja czująca te sprawy wschodnie oraz sprawna organizacyjnie. A mnie uznał premier za sprawnego organizacyjnie na tyle mocno, że mianować mnie dyrektorem tego programu. No i też powiedzmy, że nie tylko program istnieje przy różnych rządach, ale też i mnie utrzymano przy różnych rządach, Co w Polsce nie jest codziennością. Podtrzymując zapewne, że mimo upływu lat utrzymuje sprawność organizacyjną. No i robi pan bardzo ważne rzeczy. I dlatego ta edukacja elit jest bardzo ważna. W komentarzach uznano, że ta sprawa białoruska jest najważniejsza, czyli program Kalinowskiego, ogromny portal internetowy, Centrum Studiów Białoruskich gromadzące wyrzucanych naukowców oraz, i tu ewenement, o którym, bo to są rzeczy znane, ale nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, w 2020 roku otworzyłem szkołę dyplomatyczną dla kształcenia przyszłych młodych dyplomatów białoruskich.
Jakie było tło mojego myślenia? Otóż było takie, aby uniknąć sytuacji, że jakiś przyszły białoruski Skubiszewski, no przecież podkreślmy, wierzę głęboko, że ten reżim kiedyś upadnie. Choć kilkakrotnie się pomyliłem w ocenach i uczciwie to mówię. Żeby jakiś przyszły białoruski Skubiszewski miał w ogóle jakiekolwiek kadry do powoływania. Żeby nie okazało się, że on musi powoływać tych, prywatnie bym użył może jakiegoś ostrzejszego słowa, tu powiem, tych pracowników dyplomacji białoruskiej, którzy służyli Łukaszence i jego reżimowi. I razem nasi komentatorzy uważają, że to jest najmocniejsza podstawa do tego, żeby Malickiemu dać w głowę. No bo to jest jakby, przygotowuje pan kadry, które w przyszłości mają przejąć rządy. No a co więcej, z naszego punktu widzenia, to będą kadry, które przynajmniej będą rozumiały polski punkt widzenia, coś zawdzięczały Polskę. To niezwykle ważna praca i trzeba to doceniać i fantastycznie, że kolejne polskie rządy jakby nie likwidują tego programu. Już politycy wykonali tyle dziwnych rzeczy, ale tego nie i chwała wszystkim po kolei za to, ale przede wszystkim chwała panu, że pan ten program tak intensywnie prowadzi. Czy miał pan Dodajmy, że przecież w międzyczasie, obaj to wiemy najlepiej, w międzyczasie różne polskie rządy próbowały robić jakąś polityczną ekwilibrystykę z Łukaszenką. A jednak to nie dotykało nigdy tych podstawowych działań pomocowych, mających na celu kształcenie kadr. Ale w obronie tych rządów powiem także, że tych prób dokonywały wszystkie rządy europejskie, a już zwłaszcza Bruksela, który nieporównanie dalej próbowała się posunąć. To jest bardzo ciekawy wątek. Za sekundę chciałbym o tym porozmawiać. Na czym polega błąd zachodniego świata? Dlaczego myśmy tak przegrali tak naprawdę? Znaczy przegrywamy. Walka to cały czas się toczy, tak? Przegrywamy Białoruś. Zachód przegrywa Białoruś. Polska też przegrywa Białoruś. Ale jeszcze zanim o to pana zapytam, pańską opinię na ten temat, to chciałem zapytać, czy pan miał jakieś sygnały wcześniej, że coś się szykuje? Czy już pan miał wcześniej jakieś znaki, że może być jakiś atak nie personalnie na pana, ale że oni się szykują? Tak dosłownie nie, ale w ramach prowadzonego śledztwa w zeznaniu numer 3 zrobiłem dla policji szczegółową listę ataków na studium. Było ich chyba 12, niektóre bardzo ogólne, od 2006 roku, mające na celu próby wciągnięcia mnie w kompromitujące spotkania ze stypendystą, który potem okazał się agentem KGB. Próby sprowokowania spotkania poza uniwersytetem w mieszkaniu z nieprzyjętą stypendystką, nieprzyjętą do programu białoruską stypendystką. Na szczęście wykazałem ostrożność i odmówiłem takiego spotkania, ale prawdopodobnie to również była osoba pracująca dla służb. Wielokrotne przebijanie opon mojego samochodu na Uniwersytecie Warszawskim w ciągu dnia, co ja uznałem zaś demonstrację, co możemy zrobić. No ale ponieważ wielokrotnie pan Wielokrotnie, 2006-2008. Potem te rzeczy ustały, co mnie troszkę może zmyliło nawet. Ale ponieważ opony to nie są takie koszty, żeby coś z tego robić, więc ja odczytałem to wszystko i na tym zostawiliśmy. Bez przerwy w latach 2006 aż do chwili obecnej ataki medialne w mediach reżimowych białoruskich na Studium Europy Wschodniej i na mnie osobiście z uwagi na prowadzenie tego programu. Dodam, że ten stypendysta, który domagał się, twierdził, że jest pokrzywdzony, że dach mu cieknie, woda leci do pokoju i że mam się spotkać z nim na mieście, co odmówiłem, zapraszając do biura.
On nie przyjął zaproszenia, następnego dnia wieczorem wystąpił w głównym programie reżimowej telewizji pod nazwą Panorama z wielkim atakiem na Studium Europy Wschodniej. Takie rzeczy dzieją się stale aż do grudnia, o czym powiem w pewnym momencie. Największy atak wykroczył poza Białoruś, mianowicie w lipcu 2014 roku był wielki artykuł w RIA Novosti. RIA Novosti to jest agencja informacyjna rosyjska, będąca następcą TASS, słynnego TASS. No to już każdy zna ten skrót. I to był ogromny artykuł, atak na studium, który ja teraz po latach przeczytałem. Ten atak był w Moskwie, ale potem został przedrukowany we wszystkich krajach, w których oni mają wpływy. Gdzieś w Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie, w Estonii po rosyjsku, w Narwie, w Bułgarii po bułgarsku i po rosyjsku. Oczywiście na Krymie, w Donbasie, bo to było po zajęciu Krymu i wywołaniu wojny w Donbasie. No i tam na studium jest opisane jako kluczowy przeciwnik jedności prastranstwa, kluczowy przeciwnik mający na celu rozbicie SNG i krajów byłego Związku Sowieckiego, a Malicki z kolosalną przesadą jest uznany za wroga, który chce rozbić Rosję na kawałki. Pogratulować. No nie, to akurat takich możliwości nie mam. I po 10 latach przeczytałem i w pełni z tego tekstu rozumiemy, który ja zaraz panu redaktorowi zostawię, w pełni z tego tekstu rozumiemy, jak oni patrzą na nas. Bo to jest patrzenie oczami służb. Mówi pan o służbach białoruskich. Rosyjskich. Że każde działanie mające na celu kształcenie jakichkolwiek ludzi ze wschodu jest traktowane jako szkolenie agentów. Ponieważ oni mnie atakują głównie tam z uwagi na programy stypendialne. I o ile rząd polski daje pieniądze na programy stypendialne, nie mówimy już o programie Kalinowskiego, o wielu różnych programach, na które przyjeżdżają ludzie z całego obszaru wschodu, byłego Związku Sowieckiego. Oni to traktują jako okazję, w której służby rządu polskiego kształcą przyszłych swoich agentów. Kwestia, że ja organizuję roczne czy dwuletnie studia mające na celu, żeby ci ludzie zobaczyli europejską i demokratyczną naukę, w ogóle nie wchodzi w rachubę. Ale początek tego rozumowania jest taki, to jest w pierwszych zdaniach, że Studium Europy Wschodniej zostało założone przez CIA i że jest finansowane przez CIA. Kiedy ten tekst w 2014 roku... Oskarżenie o współpracę z CIA, to zawsze, ale to jest taki wyraz też szacunku i respektu, to znaczy poważny przeciwnik. No, dziękuję bardzo. Ja zebrałem wtedy w 2014 roku pracowników na wszelki wypadek i mówię, słuchajcie, ja wam oświadczam, że niestety że nie zostaliśmy założeni przez CIA i niestety nie jesteśmy finansowani przez CIA, bo gdyby tak, to wszyscy byśmy zarabiali znacznie lepiej. No i potem kolejno przekazuję. Dziękuję bardzo. Przyznam ten tytuł tego artykułu. Polska Szkoła Dywersji. Przygotowanie agentów do pracy w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i w Rosji. Tak. Tam jest szeroki opis działań. To jest wszystko bardzo ciekawe. Ja z ciekawością przeczytałem. Pokazuje, może jest to uznanie dla naszej pracy. Dziękuję, ale jak się skończyło złamaniem kości czaszki, to już mnie tak bardzo nie cieszy. Aż tak bardzo, prawda? No i potem bo kontynuujemy wątek, jak nas atakowano. Stałe ataki medialne, medialne ostatnio głównie białoruskie. Był jeden moment, nieuprawniony jestem,
żeby zdradzać szczegóły, gdzie polski wywiad wykrył jakąś przygotowywaną próbę prowokacji przeciwko wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego. Z analizy wyszło, że na końcu zostały zostały im w tej analizie 2 osoby, a na końcu zostałem ja jeden. Do tego ostatecznie nie doszło, ale tę analizę szczegółową przeprowadziłem dopiero teraz. Zapytano mnie na przykład w czasie śledztwa, czy ja na przykład zauważyłem jakieś niepokojące rzeczy dotyczące mnie, czy na przykład w domu, gdzie mieszkam, nagle była jakaś nagła awaria. Znaczy, to jest klasyka śledztwa, ale mnie się od razu przypomina. Ja nie mam kompetencji żadnych śledczych, ale naczytałem się dużo książek. Tam Clancy, Alistair MacLean, którego notabene cenię najwyżej. Takich rzeczy nie było, ale na przykład ja miałem szkodliwy zwyczaj, który muszę teraz porzucić, mianowicie wieczornych spacerów. I dopiero teraz dzięki pytaniu tego śledczego dokładnie sobie zanalizowałem, tak, w czasie wieczornego spaceru we wrześniu zeszłego roku 3-krotnie, niemal dzień po dniu, ten sam człowiek pojawił się na trasie mojego spaceru. Tylko ja to, ponieważ nie pojawił się 4. raz, więc ja to zostawiłem, a poza tym ja zawsze trochę się bałem, już teraz nie będę się bał, że jestem przewrażliwiony z powodu podziemia, wie pan, i tak dalej, zajmowania się Sowietami, że jestem przewrażliwiony i przepraszam, pójdę na policję, to mnie wyśmieją. No już teraz nie będę się uznawał, że jestem przewrażliwiony, a nawet nie będę chodził na spacery wieczorne. To tak w szerokim sensie i to jest podstawa rozumowania z mojej prywatnej strony, bo resztę to opieram się na ocenach komentatorów, że ten 12 czy tam 14 przypadek może być ciągiem. Na ile pańskim zdaniem tego typu ataków, inwigilowania nas przez białoruskie służby, jak często to ma miejsce? Czy to jest wyjątkowy przypadek? Oczywiście pański przypadek jest bardzo spektakularny i taki bardzo brutalny, ale czy pan widzi działalność, czy pan rozpoznaje działalność służb w naszym otoczeniu? Białoruskich służb i rosyjskich. Tego nie wiem, dlatego że ja bym zażartował w ten sposób. Kiedy mnie wielokrotnie różne, czasami nawet bardzo ważne osoby pytały w sprawie programu Kalinowskiego: panie dyrektorze, ale czy pan zdaje sobie sprawę, że przecież oni mogą tu wsadzać panu agentów? To ja, robili. Zależnie od rozmówcy, używając tytułu panie profesorze, panie ministrze, panie generale, czy jakoś tam, mówię: tak, zdaję sobie sprawę, byliby głupi, gdyby nie wsadzali, bo są od tego, to są bardzo fachowe służby. Dla jasności, mam ogromne uznanie dla przeciwnika, dla jasności. Na pewno wsadzają, tylko mówię, moje zadanie to jest zapewnić im wykształcenie. A to, o czym pan profesor, minister mówi, to jest zadanie innych służb o budżecie nieporównanie lepszym od Studium Europy Wschodniej. Miejmy nadzieję, że polskie służby mają takie duże budżety. Dobrze. Czy pana zdaniem w tej walce informacyjnej, walce hybrydowej, którą dzisiaj prowadzi i Białoruś, i Rosja z nami, my sobie dajemy radę, czy raczej przegrywamy tę walkę? To jeszcze jednak wrócę do odpowiedzi na pytanie, czy działają. No na pewno, że działają z przyczyn takich zdroworozsądkowych, o których wspomniałem. 2 te liczne publikacje atakujące studium, które były przez minione 18 lat, one zawsze mają jakieś oparcie w faktach, to znaczy są kłamliwe w sensie ocen ogólnych, ale zawsze korzystają z jakichś faktów konkretnych.
nazwisk, ludzi, których gościmy, różnych rzeczy, które się odbywały. Zatem ktoś na to patrzy. Powiem o najnowszej, absolutnie najnowszej, na tym zakończę listę ewentualnych lub rzekomych prześladowań Studium Europy Wschodniej i Malickiego. Kiedy wyszedłem ze szpitala, kiedy najpierw dowiedziałem się, że zagrożenie od lekarzy, że zagrożenie życia minęło, notabene dobrze, że nie powiedziano mi wcześniej, że jest zagrożenie życia, bo to pacjent nie wiadomo jak reaguje. No dobrze, kiedy... Było zagrożenie życia. No tak mi powiedziano, kiedy lekarze mi oświadczyli, że zagrożenie życia minęło i mogą mnie przenieść z jakiejś sali przedoperacyjnej do sali zwykłej, to zaczęło się u mnie gwałtowna poprawa zdrowia. Znaczy przez pierwsze kilka dni ja nie byłem w stanie kroku zrobić. 2 pielęgniarki musiały mnie prowadzić, a mam tylko 73 kg wagi. I nagle w ciągu kilku godzin zacząłem chodzić samodzielnie. No i pytam lekarza, o co chodzi? Czemu to zawdzięczam? A lekarz mi mówi, że w ich ocenie mam niewiarygodnie silny organizm. Ale potem ja się dowiedziałem, ile mszy świętych się odbyło w intencji Malickiego, ilu ludzi się modliło w różnych miejscach, łącznie z Naddniestrzem notabene, gdzie wielokrotnie bywałem. No i ja nawiązuję do początku mojej wypowiedzi, że jestem tradycjonalistą. Ja, uwierzywszy lekarzom, że mam niezwykle silny organizm, ale jako grzeszny i krytyczny, jednakowoż wierny syn Sancte Romane Ecclesia, czyli wierny syn Świętego Rzymskiego Kościoła, nie tylko wróciłem do pracy, skoro już się czułem dobrze, ale zamówiłem mszę świętą w owym kościele Wizytek, a następnie spotkanie towarzyskie w Pałacu Potockich w sali balowej. I co się stało w tej sali balowej? Nagle pewien gość tego spotkania wykrył na balkonie, czyli z widokiem na krakowskie przedmieście, człowieka, który nie był gościem spotkania, bo ono było tylko dla konkretnych ludzi, tylko dla tych ludzi, którzy pisali do mnie, czy do studium, do rodziny, syna, córki i tak dalej. Dla tych, którzy tam pisali z troską i tak dalej w czasie mojej choroby. On nie był gościem, a on stał na balkonie Pałacu Potockich z otwartą butelką whisky. No przecież coś sobie kto pije, to nie moja sprawa. Ale to nie ta okazja i nie to spotkanie, kiedy ja się chciałem spotkać z przyjaciółmi, kiedy okazało się, że było zagrożenie życia, ja o to chodzę i mogę wrócić do pracy. Ale rozmawialiście państwo z tym człowiekiem? Czy... Ja nie, bo ja się dowiedziałem potem, została wezwana straż uniwersytecka, człowiek został wyprowadzony, ale znowu od tego są specjaliści. Ale w moim przekonaniu ten człowiek został tam przysłany po to, żeby na tym balkonie z butelką alkoholu zostać sfotografowanym, a następnie, żeby w internecie zostało opublikowane zaproszenie Jana Malickiego na spotkanie po wyjściu, po rzekomym pobiciu, a oto jego goście piją sobie na balkonie alkohol. Myśli pan, że chciano pana zabić? Nie. Nie, że to nie, ja uważam, że doszło do przesady w komentarzach. Znaczy, dla jasności chciałem powiedzieć, że jestem pełen uznania dla ludzi, którzy się troskali o mnie i martwili, ale o tyle doszło do przesady, że nie mając kompetencji śledczych, ale opierając się na takiej wiedzy ogólnej, sowietologicznej, uważam, że to nie był zamach, bo gdyby był zamach, to by pan redaktor mnie tu nie widział. Byśmy się spotkali gdzieś tam Miał zostać pan wystraszony. Moim zdaniem to jeszcze zacznę jedną rzecz ostrożną. Jeśli odrzucimy wątek skórki banana,
na której Jan Malicki się przewrócił. Jeśli odrzucimy wątek chuligański, który występował w śledztwie i w komentarzach nie, bo pisali ludzie na zimno patrzący, że no bo jakby to powiedzieć, nie miałem wywróconych kieszeni w garniturze. Nic panu nie zginęło. Nic. Ja nawet w kieszeni miałem 100 złotych. Ani karta, nic nie zginęło. Zatem na zimny rozum nie był to napad chuligański, dlatego ja byłbym przy całej ostrożności mojej, ponieważ mam dziurę w pamięci. To jest jeden, to wyjaśnijmy naszym słuchaczom, bo pan redaktor to wie, wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że w wyniku tego mam pęknięte kości czaszki, 2 krwiaki i wstrząśnienie mózgu. Jednym z efektów wstrząśnienia mózgu, 7 się wymienia, są utraty pamięci. No i ja jestem tu w tej sprawie najmniej kompetentny, bo mam dziurę w pamięci. Dodam wszakże, że kolejne obrazy mi wracają. Ufam, że i ten wróci. Na przykład ja na początku nie pamiętałem nawet, co na kolację zamawiałem. I kolejne obrazy wracają. Zatem, kiedy odrzucimy te kolejne wątki, w tym chuligański, no to pozostaje, że to jest jakiś wątek taki, jak najczęściej skłaniają się ku niemu nasi komentujący. Z tym, że powiem, że w mediach białoruskich ukazał się w grudniu, zaraz po tym wydarzeniu, komentarz na temat tego wypadku, gdzie jest oczywiście dużo kłamliwych rzeczy na temat programu Kalinowskiego, na temat przestępstw finansowych programu. Co dziwne, ja nie jestem w ogóle atakowany. Znaczy, podam nas jako swój zaszczyt, że ja byłem atakowany przez 18 lat jako wróg reżimu. Nigdy, proszę sobie wyobrazić, nie zostałem zaatakowany, że ukradłem pieniądze. A jak wiadomo, kobiety, pieniądze i złe kontakty to jest najlepszy sposób. I tutaj też jest, atakowani są moi stypendyści, atakowani jest profesor Milinkiewicz, Sannikał, obaj kandydaci na prezydenta notabene. O mnie się mówi tylko, że kieruję tym szkodliwym programem. Proszę sobie wyobrazić rzecz nadzwyczajną. Znowu zostawiam panu redaktorowi. Na końcu pisze się, że posądzanie służb białoruskich jest nie tylko bezczelne, ale fałszywą ścieżką, ponieważ prawdopodobnie Jana Malickiego uderzyły służby ukraińskie, ponieważ wielokrotnie domagał się wyjaśnienia sprawy zbrodni wołyńskiej. Więc to taką ścieżką poszli. Jeśli pan pozwoli, teraz zapytam pana jako Naturalnie. analityka. Nie już zostawiając tę bardzo trudną historię, dlaczego pańskim zdaniem, tak duży obrazek, dlaczego Zachód, świat demokratyczny, Polska, dlaczego przegraliśmy Białoruś? Dlaczego Białoruś jest dzisiaj de facto rosyjską republiką o pewnej autonomii, a nie częścią Zachodu, którym zaczynała być. To przecież zaczynało być demokratyczne państwo na początku lat 90. Rozszerzę Gdzie popełniliśmy błędy? My jako Zachód, mówię szerzej, a również Polska. Tak. Polskę w tym wypadku trzeba jako Zachód traktować z pewnym podziałem, no bo my mamy jednak więcej kompetencji, czyli nasze błędy są bardziej karygodne, można by powiedzieć, prawda? 2 rzeczy. Dlaczego Zachód i dlaczego Łukaszenka zwyciężał? Bo tu są 2 pytania uzupełniające się. Wyciężał. Dlaczego Zachód niezmiennie przez 30 lat, czy tam powiedzmy 20 kilka lat, Zachód, w tym i Polska, wierzył w gry Łukaszenki, nie wiem czy samodzielne, czy sterowane z Moskwy, że Białoruś jest samodzielna i że jest gotowa nie tylko utrzymać samodzielność, ale nawet wyrwać się
ze szponów Moskwy. To teoretycznie daje podstawy do rozumowania tym tropem, ponieważ historia pokazuje, że nie ma stałych wrogów i stałych przyjaciół, nie ma stałych sojuszy. No bo gdybyśmy wierzyli, że sojusze są wieczne i niezmienne i że niemożliwa jest zmiana sojuszy, no to jako historycy przypomnijmy sobie Unię w Krewie i nagłą zmianę Wielkiego Księstwa Litewskiego. To udowadnia, że nie ma świętych i wiecznych sojuszy. No ale w tym wypadku ja nie wierzę, żeby Komisja Europejska i Bruksela w ogóle wiedziała o Unii w Krewie i znała imię Jagiełły. Przywódcy polscy na pewno tak. Ale Zachód i Polska uwierzyli, że jest możliwe, że Łukaszenka chce wyrwać się z Moskwy i że trzeba jemu w tym pomóc. I on kilkadziesiąt lat oszukiwał cały Zachód. Co można było zrobić inaczej? Nie uwierzyć od zera. Ale ale poza nieuwierzeniem, jakiego typu działania należało prowadzić? Czy go bardziej skorumpować po prostu, niż korumpował go Putin? Czy bardziej... Dwie rzeczy. Ja bym powiedział, że chyba równocześnie, tylko kompetencje mam jedynie w jednej części. Chyba równocześnie zrobić programy jeszcze silniejsze niż program Kalinowskiego. Czyli to, co stało się w 2020, zrobić już w 2006. Te wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy i osobny program kształcenia stypendystów i osobne media, portale społecznościowe, osobna, no tak jak szkoła powstała dyplomatyczna, osobna Centrum Studiów Białoruskich jest największą poza Białorusią katedrą białorutynistyki gdziekolwiek w świecie. Zrobić od razu to bardzo szybko, bardzo ostro. I to jakby to się mieści w mojej gestii. 2. Nigdy nie ustępować w sprawie poparcia Związku Polaków na Białorusi. Przypominam, że Polska parokrotnie, jakby to powiedzieć, nie chciałbym, żeby ktokolwiek z naszych słuchaczy, pan redaktor prowadzi słynny program, więc słuchają bardzo różne osoby. Ktokolwiek z naszych słuchaczy z obecnego i byłych rządów pomyślał, że to jest moja niska krytyka teraz, bo post factum każdy, można powiedzieć, jest mądry, prawda? Więc to nie jest krytyka, jestem pełen uznania, ale żeby nigdy nie ustępować z twardego poparcia Związku Polaków na Białorusi, a nasi słuchacze, niektórzy, ja sam wiem, że parokrotnie Związek Polaków na Białorusi o mało co by się stał kartą przetargową w rękach pertraktacji z Łukaszenką. Punkt 3. Nigdy nie ustępować z poparcia Bielsatu i utrzymywania Bielsatu jako kluczowej siły informacyjnej Polski i kluczowego sposobu wpływu medialnego Polski na Białoruś, co notabene przez setki tysięcy ludzi na Białorusi było doceniane i podkreślane, a również wiemy, że wielokrotnie w minionym dziesięcioleciu czy kilkunastoleciu Bielsat o mały włos również stałby się takim obszarem pertraktacji. No i punkt 4, na który już nie mam żadnego wpływu, ale co jedno mogę powiedzieć bardzo ostrożnie, bo osoba, która mi to powiedziała, nie upoważniła mnie, ale otrzymałem wiele lat temu propozycję przekazania możliwości pertraktacyjnych. No właśnie, tu bardzo ostrożnie muszę mówić. To, co pan redaktor powiedział o tym wątku państwowo-korupcyjnym, to powiedzmy dotyczyło tego. Czy to było możliwe, to ja nie wiem, bo nie mam żadnych
kompetencji i wiedzy w tej sprawie, ale powiedziałbym wskazałbym na te 4 punkty, że jeśli gdzieś popełniliśmy błędy, to tutaj nie mówię o Brukseli. Bruksela jest nieprzygotowana. Mówię o Polsce, bo my mamy prawo być bardziej krytyczni wobec siebie, bo więcej wiemy. Ale wskazałbym punkt 5. Łukaszenka. Mamy, i tu powiem rzecz zaskakującą dla pana redaktora i naszych słuchaczy, ale proszę tego nie wziąć na karp wstrząsienia mózgu, bo to jest wynik wieloletnich przemyśleń. Mieliśmy do czynienia z wytrawnym przeciwnikiem. Łukaszenka był błędnie traktowany jako prostak, który nie rozumie polityki. To jest jeden z największych błędów, jaki był robiony. Był, świadomie podkreślam, był. Wyjaśnię potem dlaczego. Otóż my rozumowaliśmy, że my powinniśmy rozegrać naszą politykę z tą wąziuteńką, w tym momencie pokazuje na palcach, jaka ona była wąska, warstewką do 20 roku, warstewką opozycji na Białorusi, czyli inteligencji białoruskiej. A to maleńka warstewka. Różnica była taka, że ci nasi przyjaciele profesorowie byli, można powiedzieć, oderwani od swego narodu, a Łukaszenka, prosty, zwyczajny człowiek, do głębi rozumiał swój naród. To było aż do 20 roku. Jeśli będzie trzeba wyjaśnić, dlaczego to jest przeszłość. Robiliśmy jednak wiele, za mało, jak widać, popełnialiśmy błędy, no ale z błędów należy wyciągać wnioski. Czy kolejne rządy będą dalej się z tym zmagać? Jeśli zakładamy, że jest możliwe obalenie Łukaszenki, że jest możliwe przywrócenie jakiejś formy demokracji na Białorusi i wciągnięcie jej do zachodniego, wolnego świata, wyrwanie jej ze szponów Rosji, co należy dzisiaj robić? Jeśli w ogóle uważa pan, że to ma sens. My nie możemy zrobić w tej chwili. W tej chwili nic. Ale my jesteśmy częścią dwóch dużych struktur, tak? Tak, my w sensie Zachodu. Okay. Ostatni moment taki, kiedy my w sensie Zachodu mogliśmy coś robić, to była jesień 20 roku. Należę do bardzo nielicznych osób oceniających tę sprawę, które uważają, że wtedy był owłos od padnięcia reżimu i ucieczki Łukaszenki. Jestem przeciwnikiem tych, którzy twierdzą, że nie wiadomo, co by się wtedy stało. A no, oczywiście, że nie wiadomo, bo nic się nie stało. Tylko problem jest taki, że demonstranci białoruscy uznali, że nie mogą absolutnie przełamać granicy pokojowej demonstracji. No to widzimy, co się stało. Druga strona nie miała wątpliwości, że należy przełamać i do tej pory cierpią tysiące ludzi. Ponad 1500 jest w więzieniach. I nastawienie chyba społeczeństwa, z tego co ja słyszę, też często społeczeństwo jest złamane. Społeczeństwo jest złamane. W tej chwili, wedle mojej wiedzy, tego co możemy wiedzieć od ludzi wracających stamtąd, czy z rozmów, czy z nawet badań, takich telefonicznych, które mamy, jest załamanie społeczne, jest kompletny pesymizm społeczny. Teraz w moim przekonaniu jakikolwiek wybuch jest niemożliwy, tylko przy takim zastrzeżeniu, że ja jestem rocznik 58 i w odróżnieniu od pana redaktora i ogromnej większości słuchaczy, ja pamiętam bardzo dobrze stan wojenny. I pamiętam, jak w roku 88 strajk ze Stoczni Gdańskiej przegrał i pamiętam do tej pory w oczach, widziałem zgnębione twarze robotników przegranych, opuszczone głowy wychodzących ze stoczni. I co? Za rok już nie było rządu komunistycznego. Ale dlaczego nie było rządu komunistycznego? Dlatego, że sama komuna uznała, że nie jest w stanie utrzymać rządu. I to była fala nie dotycząca tylko PRL-u. To związane było również z Moskwą.
Zatem nie ma rzeczy nienaruszalnych. Tak, To jest dla zgadzam naszych się. białoruskich słuchaczy. Ale uważa pan, że Zachód już dzisiaj nie ma nic do ugrania jako taki? Ma do ugrania jedynie w tym sensie, że obecnie wybuch społeczny na Białorusi w moim przekonaniu jest niemożliwy. Obecnie wszystko zależy od Kremla, a w istocie zależy od wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jakakolwiek przegrana Rosji na Ukrainie, niekoniecznie nawet kompletna przegrana, niekoniecznie nawet odwojowanie granic, przegrana jako taka spowoduje trzęsienie ziemi na Kremlu, ponieważ my mamy do czynienia z reżimem. W tym sensie Rosja carska, Rosja sowiecka nie różni się niczym od Rosji putinowskiej. Przypomnę naszym słuchaczom, bo to powiem rzecz oczywistą, przypomnę naszym słuchaczom, że w roku 1904 wywołano w sposób sztuczny wojnę rosyjsko-japońską po to, żeby wzmocnić armię i wzmocnić tron. Miała być to krótka, zwycięska wojna. Okazała się krótką, przegraną wojną. Jedna przegrana bitwa i kampania spowodowały trzęsienie ziemi w Rosji, zmianę systemu władzy, a po 13 latach, a tron nie został wzmocniony, a po 13 latach tron upadł. Ale to było 110 lat temu. O. Dziś niby na to niewiele wskazuje, ale słychać na przykład przeczytałem wczoraj bodajże, że już w kręgach Donalda Trumpa zapadła decyzja, czy jakby przymierzają się do decyzji, żeby pozwolić Ukraińcom strzelać swoim sprzętem na dalekiego zasięgu, gdzie chcą, po to, żeby... Panie dyrektorze, wątpię. Ja usłyszałem takie informacje i to jakby z kilku miejsc to słyszałem, ale zobaczymy. Nie upieram się, bo nie wiem, jak będzie. Więc mówię tylko po to, żeby powiedzieć, że rzeczy, które dziś wydają się niemożliwe, bo rzeczywiście... Naturalnie. No, sytuacja nie wygląda dobrze i mało jest sygnałów pozytywnych, ale to nie znaczy, że to w pewnym momencie nie może się odmienić. Wrócę tylko na sekundę do tego reżimu, że jeśli dojdzie do przegranej na froncie z jakichkolwiek przyczyn, w tej chwili Ukraina notabene słabnie, No tak. potrzebna jest, jeśli jakoś to ma się zakończyć, to potrzebne są dwie rzeczy. Albo zmuszenie Moskwy do pertraktacji i zakończenia wojny, a zmusić może tylko Trump, jedyna siła na świecie, albo tak ostra pomoc dla Ukrainy, że sami złamią front na drugą stronę i doprowadzą do owego trzęsienia ziemi. A jeśli dojdzie do trzęsienia ziemi w Moskwie, to Łukaszenka, wracamy do Białorusi, nie przetrwa dłużej niż 24 godziny. Można tylko rozważać scenariusze. Nie dłużej niż 24 godziny. A gdyby ktoś z naszych słuchaczy powiedział sobie, człowieku, co ty mówisz, jakie tam trzęsienie ziemi przy tej potędze, no to przypomnę przypadek Prigorzyna. Znowu należałem do wąziutkiego grona tych, którzy twierdzili, że bunt jest prawdziwy. Że bunt jest prawdziwy, a w związku z tym, że prawdziwy, on musi zginąć. Ten człowiek zajął prostym marszem Rostów i dowództwo sztabu, które kierowało atakiem na Ukrainę. A następnie przeszedł ze swoim wojskiem buntowniczym ze 100 kilometrów chyba. Putin, użyję tu bardzo delikatnego słowa, opuścił stolicę. Wysocy czynownicy uciekali z Moskwy. Na gwałt przygotowywano obronę Moskwy. Jak tu mówić, że to było nieprawdziwe? No. To jest reżim, to jest imperium i takie rzeczy jest rządzone w sposób reżimowy i imperialny. Jakiekolwiek zachwianie na górze może rozwalić ten system. Więc podsumowując, dzisiaj los Białorusi tak naprawdę zależy od Moskwy. Tak. Dzisiaj niewiele wskazuje na to, żeby cokolwiek mogło się tam zdarzyć. Rosja dominuje na froncie, sytuacja nie wygląda dobrze, ale wiemy, że to może się zmienić któregoś dnia, choć na razie możemy tylko mówić o tym jako w sferze naszych nadziei, a nie jakichś sygnałów, które do nas docierają i wiedzy, którą mamy.
Panie dyrektorze, bardzo panu dziękuję za tą rozmowę. Życzę zdrowia, dojścia do siebie i proszę kontynuować to, co pan robi, bo jak pan wie, jest to niezwykle ważne. Dziękuję bardzo. Ja tyle rzeczy powiedziałem trudnych do uwierzenia naszym słuchaczom, że ja chcę się odnieść, powiedzmy, do tych starszych słuchaczy pana redaktora i do mojego życia również. Należałem w roku 81 jeszcze jako student do słynnej pierwszej redakcji Obozu, pierwszego podziemnego czasopisma sowietologicznego w świecie komunistycznym. To, co myśmy wtedy pisali tropem przedwojennych prometeistów, że Związek Sowiecki rozpadnie się, to była kompletna mitologia. I oto w 1991 roku rozpadł się Związek Sowiecki. Nawet paru przedwojennych prometeistów doczekało, to jak Bączkowski, jak Giedroyć czy Władysław Pelc. A zatem w historii nie ma rzeczy niemożliwych. Historia Ufajmy. się nie kończy. Nie, historia się nie kończy. Ufajmy. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Czekam na państwa komentarze. Napiszcie, co o tym sądzicie. Czy wierzycie w to, że Białoruś może być wolna i może być częścią zachodniego świata i może być państwem przyjaznym Polsce? Czy waszym zdaniem za naszego życia może to się zdarzyć? Ciekaw jestem waszych opinii. Bardzo dziękuję. Jeśli podobała wam się ta rozmowa i chcecie, żeby Układ Otwarty dalej istniał, wspierajcie na patronite.pl. Serdecznie do tego zachęcam i przypominam o Układzie Porannym, codziennym serwisie informacyjnym od poniedziałku do piątku. Zachęcam do słuchania. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.